Lekcja 1. Usługa wahadłowca. Właśnie usłyszałem, że hotel oferuje transfer do centrum handlowego, co jest całkiem wygodne. To brzmi fantastycznie. Jak często działa? Działa co 2 godziny, więc nie będziemy musieli się martwić o znalezienie taksówki. Idealny. To daje nam dużo czasu na zwiedzanie różnych sklepów. Tak, i możemy nawet zjeść lunch, kiedy tam będziemy. To brzmi jak świetny plan. Uwielbiam zakupy i próbowanie nowych restauracji. Ja też. Cieszę się, że widzę, jakie sklepy mają w centrum handlowym. Mam nadzieję, że mają wyjątkowe butiki. Zawsze fajnie jest znaleźć coś wyjątkowego. Zdecydowanie. Poza tym możemy nie spieszyć się, wiedząc, że prom będzie tam, kiedy go potrzebujemy. Lekcja 2. Upływ czasu. Czy zauważyłeś, jak szybko tygodnie zamieniają się w miesiące? Tak, to zadziwiające. W jednej chwili wydaje się, że dopiero zaczynamy rok, a w następnym prawie się skończył. Wiem. Czas mija dość szybko, zwłaszcza gdy jesteś zajęty pracą i życiem. To naprawdę sprawia, że bardziej doceniasz małe chwile, prawda? Absolutnie. Staram się przypominać sobie, żebym cieszył się każdym dniem, zamiast po prostu spieszyć się. To świetna postawa. Czasami zapominam zwolnić i cieszyć się podróżą. Łatwo to zrobić, zwłaszcza gdy życie staje się gorączkowe. Prawda, ale kiedy patrzymy wstecz, te małe chwile są tym, co najbardziej cenimy. Dokładnie. Upewnijmy się więc, że w tym roku stworzymy niesamowite wspomnienia. Lekcja 3. Atrakcje, które trzeba zobaczyć. Jeśli planujesz podróż do Francji, koniecznie musisz odwiedzić wieżę Eiffla. Zawsze chciałem to zobaczyć. Co jest w tym takiego specjalnego? Cóż, to nie tylko ikoniczny. Widok ze szczytu zapiera dech w piersiach. To brzmi niesamowicie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak piękna musi być. To jest. Ponadto okoliczne ogrody są idealne na spokojny spacer. To brzmi cudownie. Czy są jakieś inne atrakcje, które polecasz? Zdecydowanie. Louvre jest również obowiązkowym miejscem, zwłaszcza jeśli kochasz sztukę. Uwielbiam sztukę. Chciałbym zobaczyć Monę Lisę osobiście. Będziesz zaskoczony, jak mały jest w porównaniu z szumem. Lekcja 4. Cele podciągania. Ostatnio zastanawiałem się, jak chcę poprawić swoją siłę. To świetnie. Jakie konkretne cele masz na myśli? Naprawdę chcę móc robić więcej podciągnięć. To było dla mnie wyzwanie. Podciągnięcia są trudne, ale wyznaczanie celu jest pierwszym krokiem. Dokładnie. Rozpoczęłam rutynę treningową, aby pomóc zbudować siłę górnej części ciała. To mądry ruch. Konsekwencja jest kluczowa, jeśli chodzi o trening siłowy. Zgadzam się. Oglądałem także filmy instruktażowe dla lepszych technik. To dobry pomysł. Nauka odpowiedniej formy może mieć ogromną różnicę. Na pewno. Cieszę się, że widzę moje postępy w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Lekcja 5. Wzbogacanie tradycji. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tradycji kulturowej, która naprawdę rezonowała z tobą? Tak, byłem kiedyś na lokalnym festiwalu i był naprawdę wzbogacający. To brzmi cudownie. Co uczyniło go tak wyjątkowym? To był sposób, w jaki wszyscy spotkali się, aby uczcić swoje dziedzictwo. Uwielbiam to poczucie wspólnoty. Brałeś udział w jakichś działaniach. Tak, próbowałem tradycyjnych potraw, a nawet dołączyłem do niektórych tańców. To musiała być świetna zabawa. Chciałbym doświadczyć czegoś takiego. Powinieneś. Daje to głębsze uznanie dla kultury. Wierzę w to. Tradycje często niosą tak znaczące historie. Lekcja 6. Przygoda z nadrukiem łap. Nie mogę się doczekać naszej przygody na świeżym powietrzu w ten weekend. Brzmi niesamowicie. Możemy użyć tego wydrukowanego pionkiem tutaj, prawda? Tak, ten jest idealny. Jest przeznaczony do wszelkiego rodzaju terenu. Niesamowite. Uwielbiam przebywać na świeżym powietrzu i odkrywać nowe szlaki. Ja też. Wszystko gotowe na naszą przygodę, a pogoda wygląda świetnie. To fantastyczne. Spakowałem dla nas przekąski i drinki. Świetne myślenie. Mały piknik sprawi, że będzie jeszcze przyjemniejszy. Dokładnie. To będzie zabawny dzień pełen natury i dobrego jedzenia. Naprawdę nie mogę się doczekać. To będzie niezapomniane przeżycie. Lekcja 7. Zmartwienia finansowe. Czy kiedykolwiek martwisz się o pieniądze? Tak, czasami robię. Jest to ciągła troska wielu ludzi. Mogę się odnieść. Często zmagam się z finansami, zwłaszcza w trudnych miesiącach. To trudne, prawda? Równoważenie wydatków i oszczędności może być trudne. Zdecydowanie. Staram się budżetować, ale zawsze pojawiają się nieoczekiwane koszty. Taka jest rzeczywistość życia. Czy znalazłeś jakieś strategie, które pomogą? Zacząłem dokładniej śledzić swoje wydatki, co bardzo pomaga. To mądre podejście. Świadomość może prowadzić do lepszych decyzji finansowych. Dokładnie. Uczę się nadawać priorytet moim potrzebom nad pragnieniami. Lekcja 8. Wyzwania malarskie. Pracowałem nad projektem malarskim i to była niezła podróż. To brzmi interesująco. Czy po drodze stanęłaś przed jakimś wyzwaniem? Tak, trochę walczyłem z uzyskaniem czystych, prostych linii w pobliżu krawędzi. Mogę sobie wyobrazić, że to trudne. Jak to przezwyciężyłeś? Dużo ćwiczyłem i nauczyłem się używać taśmy malarskiej dla większej precyzji. To świetna wskazówka. Musiało to zrobić znaczącą różnicę. Naprawdę tak było. Teraz czuję się bardziej pewny swoich umiejętności malarskich. To fantastyczne. To niesamowite, co praktyka może osiągnąć. Cieszę się, jak okaże się ostatni kawałek. Lekcja 9. Pomysły na weekendowy wypad.
Hej, naprawdę potrzebuję przerwy. Jakieś pomysły na nasz weekendowy wypad? Co powiesz na wycieczkę w góry? Świeże powietrze byłoby orzeźwiające. To brzmi idealnie. Mogłabym poświęcić trochę czasu na przebywanie w naturze, aby się naładować. Absolutnie. Możemy wędrować, odkrywać i cieszyć się piękną scenerią. Uwielbiam ten pomysł. Dodatkowo możemy zrelaksować się nad jeziorem lub rozpalić ognisko. Tak, byłby to świetny sposób na relaks i połączenie się z naturą. Jestem już podekscytowany. Zacznijmy planować nasz plan podróży. Zdecydowanie. Możemy sprawić, że będzie to zabawna przygoda pełna wspomnień. Nie mogę się doczekać. Ten weekend będzie niesamowity. Lekcja 10. Szczegóły wyjazdu. Opłata zaplanowana jest za 30 minut. Jesteś gotowy? Tak, jestem prawie spakowany. Czy jest jakaś konkretna linia, którą musimy się zameldować? Uważam, że istnieje priorytet dla tych, którzy mają bilety. Dobrze wiedzieć. Powinniśmy udać się tam, aby uniknąć pośpiechu. Zgodziłem się. Lepiej być wcześnie niż ryzykować przegapienie lotu. Absolutnie. Wolałbym mieć czas na relaks, zanim wejdziemy na pokład. Dokładnie. Dodatkowo możemy zjeść szybką przekąskę przed wyjazdem. To brzmi świetnie. Upewnijmy się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Tak. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia naszej przygody. Lekcja 11. Dominacja sportowa. To fascynujące, jak sporty takie jak baseball, pływanie i golf zdominowały scenę sportową na przestrzeni lat. Absolutnie. Sporty te mają tak bogatą historię i stworzyły niesamowitych sportowców. Co ciekawe, Dickinson zawsze znajdował sposób na wyróżnienie się w tych sportach, pokazując swój niezwykły talent. To imponujące. Jego poświęcenie musiało zainspirować wielu młodych sportowców do realizacji swoich marzeń. Na pewno. Każdy sport ma swoje wyjątkowe wyzwania, a opanowanie ich wymaga dużo ciężkiej pracy. Tak, a poczucie wspólnoty w tych sportach może być również dość motywujące. Zdecydowanie. Niezależnie od tego, czy jest to kibicowanie ulubionej drużynie, czy rywalizacja z przyjaciółmi, łączy ludzi. I niesamowite jest zobaczyć, jak te sporty mogą przekraczać bariery kulturowe, łącząc ludzi z różnych środowisk. Dokładnie. Duch rywalizacji i koleżeństwa jest naprawdę uniwersalny. Lekcja 12. Ekstremalne miasta. Życie w niezwykle ruchliwym, dynamicznym mieście może czasami być zarówno ekscytujące, jak i przytłaczające. Całkowicie się zgadzam. Energia jest zaraźliwa, ale ciągły zgiełk może być trochę duży. I często uderzają nas skrajności bogactwa wokół nas. Fascynujące jest widzieć tak wiele dysproporcji. Tak, otwiera oczy, aby zobaczyć kontrast między luksusem a walką w środowisku miejskim. To naprawdę sprawia, że myślisz o tym, co oznacza sukces i jak różni się dla różnych ludzi. Absolutnie. Ważne jest, aby pozostać ugruntowanym i pamiętać o wartości empatii w takich środowiskach. Na pewno.
Współpraca z różnymi społecznościami pomaga nam zrozumieć różne perspektywy. Uwielbiam to. Wzbogaca nasze życie i sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi otaczającego nas świata. Dokładnie. Jest tak wiele do nauczenia się z historii i doświadczeń każdej osoby. Lekcja 13. Cuda linii brzegowej. Czy wiesz, że istnieje ponad 17 000 kilometrów linii brzegowej bogatej w rybołówstwo sportowe? Wow, to niesamowite. To musi być raj zarówno dla miłośników wędkowania, jak i miłośników plaży. Absolutnie. Z licznymi plażami i marinami jest tak wiele do odkrycia i cieszenia się nimi. To brzmi jak idealne miejsce na letni wypad, wypełniony słońcem i zabawnymi zajęciami. Tak. Linia brzegowa oferuje nie tylko łowienie ryb, ale także możliwości żeglarstwa i sportów wodnych. Mogę sobie wyobrazić spędzenie dnia na łodzi, w otoczeniu pięknych widoków. Dokładnie. To doskonały sposób na relaks i nawiązanie kontaktu z naturą. I nie zapominajmy o oszałamiających zachodach słońca, których możesz zobaczyć wzdłuż brzegu. Zdecydowanie. Te chwile mogą być naprawdę magiczne i warte każdej sekundy spędzonej tam. Lekcja 14. Połączenie internetowe. Gdybyśmy mogli znaleźć miejsce z działającym połączeniem internetowym, byłoby to świetne dla naszych planów. Całkowicie się zgadzam. Stabilne połączenie jest niezbędne, zwłaszcza jeśli musimy pozostać w kontakcie z pracą. Dokładnie. Pozwala nam zrównoważyć wypoczynek z produktywnością, ciesząc się czasem poza domem. Plus, możliwość badania lokalnych atrakcji i restauracji może poprawić nasze wrażenia. Absolutnie. To niesamowite, jak technologia może pomóc nam w pełni wykorzystać nasze przygody. I nie zapominajmy o dzieleniu się naszymi doświadczeniami w mediach społecznościowych. Fajnie jest informować znajomych na bieżąco. Tak. Uchwycenie tych chwil i udostępnianie ich natychmiast dodaje kolejną warstwę do naszych podróży. Uwielbiam to. Tworzy trwałe wspomnienia, na które możemy patrzeć wstecz i pielęgnować. Dokładnie. Znalezienie idealnego miejsca z dostępem do internetu będzie naszym najwyższym priorytetem. Lekcja 15. Historia Hipchat. Czy słyszałeś o wiórach używanych do rafinacji i obróbki metali w całej historii? Tak, mam. To fascynujące, jak odegrali kluczową rolę w rozwoju różnych cywilizacji. Kilka armii zbiegło się na Hipchat, który stał się ważnym ośrodkiem dla tej branży. To takie interesujące. To niesamowite, jak niektóre lokalizacje mogą wpływać na handel i technologię. Dokładnie. Popyt na rafinowane metale napędzał innowacje i kształtował gospodarki. A historie stojące za tymi postępami są często dość niezwykłe, prawda? Tak. Każde odkrycie przynosiło nowe możliwości i przekształciło społeczeństwa. To niesamowite myślenie o wpływie, jaki metalurgia wywarła na nasze codzienne życie dzisiaj. Na pewno. Zrozumienie tej historii pomaga nam docenić technologię, którą często uważamy za pewnik. Lekcja 16. Pasek pamięci. Wiesz, kiedy patrzę na moje zdjęcia, wspomnienia wracają do mojego mózgu.
To takie piękne uczucie. Zdjęcia mają sposób na uchwycenie chwil, o których inaczej moglibyśmy zapomnieć. Dokładnie. Każde zdjęcie opowiada historię i przywraca uczucia związane z tym czasem. Uwielbiam, jak pojedynczy obraz może przenieść cię z powrotem do określonego miejsca i momentu w twoim życiu. Tak, to tak, jakby ponownie przeżywać te doświadczenia, prawda? Zdecydowanie. Dzielenie się tymi wspomnieniami z przyjaciółmi czyni je jeszcze bardziej wyjątkowymi. Na pewno. Zawsze lubię wspominać nasze przygody, kiedy widzę te zdjęcia. Ja też. Wzmacnia naszą więź i utrzymuje przy życiu nasze wspólne doświadczenia. Myślę, że powinniśmy założyć album, aby zachować niektóre z naszych ulubionych wspomnień. Lekcja 17. Kontrola stomatologiczna. Niedawno miałem badanie stomatologiczne i było to niezłe doświadczenie. Och, naprawdę. Co się stało podczas twojej wizyty? Dentysta położył mi patyk na język i wrzucił światło do moich ust w celu dokładnego zbadania. To brzmi intensywnie. Ważne jest, aby nadążyć za zdrowiem zębów. Absolutnie. To trochę niewygodne, ale niezbędne do utrzymania zdrowego uśmiechu. Zgadzam się. Regularne kontrole mogą pomóc złapać wszelkie problemy, zanim staną się poważne. Tak, a dentysta dał mi kilka wskazówek dotyczących lepszej higieny jamy ustnej, co było pomocne. To świetnie. Nauka dbania o zęby jest niezbędna dla długotrwałego zdrowia. Na pewno. Zawsze odczułam ulgę po kontroli, wiedząc, że wszystko jest w dobrym stanie. Lekcja 18. Rozczarowanie zakupowe. Wczoraj poszedłem do sklepu, mając nadzieję znaleźć dobre oferty. Miałeś szczęście. Tak, mieli kilka przedmiotów w sprzedaży, ale niestety żaden z nich nie był rzeczami, których potrzebowaliśmy. To zawsze rozczarowujące. To frustrujące, gdy szukasz określonych przedmiotów i nic nie pasuje. Dokładnie. Miałem nadzieję znaleźć kilka niezbędnych rzeczy, ale to było trochę złe. Rozumiem to. Czasami zakupy mogą stanowić większe kłopoty niż są warte. Na pewno. Lepiej poczekać i znaleźć dokładnie to, czego chcesz, niż zadowolić się mniej. Zgadzam się. Miej oczy otwarte na lepszą sprzedaż lub wypróbujmy inny sklep. Zdecydowanie. Myślę, że będziemy mieli więcej szczęścia, jeśli zbadamy więcej opcji. Lekcja 19. Perspektywa szczęścia. Wiesz, czasami łapię się zmarszczeniem brwi na twarzy i zastanawiam się dlaczego. To ciekawe. Ważne jest, aby zastanowić się nad naszymi emocjami. Tak, lubię być szczęśliwy i staram się utrzymać tę pozytywność w moim życiu. To świetny sposób myślenia. Pozostawanie pozytywnym może naprawdę wpłynąć na ogólne samopoczucie. Absolutnie. Przez większość czasu jestem szczęśliwy, ale łatwo jest pozwolić małym rzeczom dotrzeć do ciebie. Rozumiem. Chodzi o znalezienie równowagi i skupienie się na tym, co przynosi ci radość. Dokładnie. Otoczenie się pozytywnymi wpływami naprawdę pomaga. Tak, dzielenie się dobrymi chwilami z przyjaciółmi może podnieść na duchu.
Myślę, że kultywowanie szczęścia jest niezbędne i zawsze szukam sposobów, aby to zrobić. Lekcja 20. Planowanie konferencji. Brzmi dobrze. Myślę, że ważne jest, abyśmy mieli produktywne spotkanie dziś po południu. Absolutnie. Zarezerwuję dla nas salę konferencyjną, abyśmy mogli szczegółowo omówić wszystko. Świetny pomysł. Posiadanie dedykowanej przestrzeni pomoże nam skupić się na naszym programie. Tak, i pozwoli nam przeprowadzić burzę mózgów bez rozpraszania uwagi. Zgadzam się. Ważne jest, aby stworzyć środowisko sprzyjające kreatywności i współpracy. Dokładnie. Upewnię się, że pokój jest wyposażony we wszystkie niezbędne narzędzia. Idealny. Nie mogę się doczekać naszej dyskusji i nowych pomysłów, które wygenerujemy. Ja też. Wspólne odkrywanie nowych możliwości jest zawsze ekscytujące. Spraw, aby to spotkanie było jak najbardziej produktywne. Lekcja 21. Podstawy pakowania. To prawda, zanim wyruszymy, zróbmy listę tego, co musimy zabrać ze sobą. To brzmi jak mądry pomysł. Pomoże nam to upewnić się, że nie zapomnimy o niczym ważnym. Dokładnie. Zwykle zapominam o małych rzeczach, a posiadanie listy sprawia, że proces pakowania jest znacznie płynniejszy. Dobry punkt. Jak myślisz, od czego powinniśmy zacząć? Zdecydowanie musimy spakować ubrania odpowiednie do pogody, więc powinniśmy najpierw sprawdzić prognozę. Zgadza się. I nie możemy zapomnieć o niezbędnych przedmiotach, takich jak przybory toaletowe i ładowarki do naszych urządzeń. Tak, łatwo przeoczyć te rzeczy, ale są one kluczowe dla wygodnej podróży. Co powiesz na przekąski i napoje? Myślę, że powinniśmy zabrać ze sobą trochę na podróż. Absolutnie. Dobry wybór przekąsek może sprawić, że długa podróż będzie znacznie przyjemniejsza. Lekcja 22. Pozostawanie prawdziwym. Wiesz, zastanawiałem się, jak ważne jest, aby zawsze zachować prawdziwy ster, zwłaszcza gdy życie staje się trudne. To taka prawda. Jest tak wiele wyzwań, przed którymi stoimy, ale to nadzieja i determinacja sprawiają, że idziemy naprzód. Dokładnie, i to niesamowite, jak wiele osób przebywało z nami na kursie, dzieląc się naszą wizją i marzeniami. Zgadzam się. Ich wsparcie robi znaczącą różnicę, zachęcając nas do przetrwania trudnych czasów. Że nadzieja jest potężnym motywatorem, prawda? Daje nam siłę, by wierzyć w lepszą przyszłość. Tak, i rozgrzewające jest wiedzieć, że nie jesteśmy sami w naszej podróży. Zbudowaliśmy społeczność wokół naszych aspiracji. Absolutnie. To przypomnienie, że razem możemy pokonać wszystko i osiągnąć nasze cele. I zawsze powinniśmy świętować tych, którzy stoją przy nas. To oni inspirują nas do kontynuowania. Na pewno. Nadal szerzmy tę nadzieję i pozytywne nastawienie. To właśnie sprawia, że życie jest naprawdę piękne. Lekcja 23. Sekrety pielęgnacji włosów. Słyszałem, że awokado i oliwa z oliwek są fantastyczne do pielęgnacji włosów. Fascynujące jest to, jak naturalne składniki mogą zdziałać cuda. Absolutnie. Są bogate w składniki odżywcze, które odżywiają włosy od wewnątrz, promując zdrowie i połysk. Jak jednak faktycznie działają? Ciekawi mnie nauka stojąca za tymi składnikami.
Cóż, awokado jest pełne witamin i kwasów tłuszczowych, które pomagają nawilżyć skórę głowy i wzmocnić włosy. To ma sens. A co z oliwą z oliwek? Słyszałem, że może zmniejszyć puszenie się i dodać pięknego połysku. Tak, oliwa z oliwek tworzy barierę ochronną, blokując wilgoć i utrzymując nawilżenie włosów. To niesamowite, jak coś tak prostego może mieć tak głęboki wpływ na zdrowie naszych włosów. Zdecydowanie. Ponadto stosowanie naturalnych produktów to świetny sposób na uniknięcie ostrych chemikaliów, występujących w wielu komercyjnych produktach do pielęgnacji włosów. Myślę, że powinniśmy spróbować zrobić maskę do włosów razem. Może to być zabawna i korzystna aktywność. Lekcja 24. Cuda dzikiej przyrody. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, jak różnorodny jest nasz krajobraz, zapewniając siedliska dla tak wielu niesamowitych ssaków? Absolutnie. Niesamowite jest myślenie o dzikiej przyrodzie, takie jak łosie, owce wielorożce, a nawet niedźwiedzie gryzli kwitnące w ich naturalnym środowisku. I nie zapominajmy o keribu. Są to takie majestatyczne stworzenia, które wędrują na duże odległości. Tak, ucieleśniają ducha dzikiej przyrody, a zobaczenie ich w ich naturalnym środowisku to zapierające dech w piersiach doświadczenie. Uwielbiam to, jak każdy gatunek odgrywa wyjątkową rolę w ekosystemie, tworząc równowagę, która wspiera życie. Dokładnie. Ochrona tych siedlisk ma kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności i zapewnienia, że przyszłe pokolenia będą mogły się nimi cieszyć. To od nas zależy, czy będziemy zarządcami środowiska i opowiadać się za działaniami na rzecz ochrony środowiska. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Liczy się każde działanie, a nawet niewielkie zmiany w naszym codziennym życiu mogą mieć znaczący wpływ. Razem możemy podnosić świadomość i inspirować innych do doceniania i ochrony naszej pięknej przyrody. Lekcja 25. Podstawy mody. Wiesz, naprawdę mógłbym użyć nowego paska i portfela. Moje obecne wyglądają na dość użyte. To dobry pomysł. Stylowy pasek może naprawdę podnieść strój, a ładny portfel to zawsze praktyczna inwestycja. Czy masz na myśli jakieś preferencje lub style, które twoim zdaniem byłyby mi odpowiednie? Myślę, że klasyczny skórzany pasek byłby ponadczasowy i pasuje do prawie wszystkiego. To prawda. A jeśli chodzi o portfela, może coś smukłego i funkcjonalnego, ale wciąż wystarczająco stylowego do codziennego użytku. Tak, dokładnie. Portfel, który może pomdrugeścić wszystkie karty bez nieporęczności, jest niezbędny dla wygody. Doceniam twoje porady dotyczące mody. Zawsze warto uzyskać drugą opinię przy zakupie niezbędnych rzeczy. W każdej chwili. Plus, wspólne zakupy sprawiają, że jest to przyjemniejsze i możemy pomóc sobie nawzajem znaleźć najlepsze opcje. Nie mogę się doczekać. Mała terapia detaliczna brzmi jak świetny sposób na spędzenie dnia. Lekcja 26. Cyfrowa wygoda. Ostatnio dużo słyszałem o cyfrowych kartach pokładowych. Czy są one naprawdę niezawodne w podróżach lotniczych? Tak, są dość niezawodne i stały się normą dla wielu linii lotniczych. Znacznie upraszczają proces odprawy. To świetnie. Tak wygodnie jest mieć wszystko w telefonie, zamiast bawić się papierowymi biletami. Absolutnie. Ponadto zmniejsza ryzyko utraty karty pokładowej przed lotem. Jestem ciekawy, czy wszystkie lotniska akceptują cyfrowe karty pokładowe, czy też są jeszcze takie, które wymagają papierowych kart. Większość dużych lotnisk akceptuje je,
ale zawsze dobrze jest sprawdzić z wyprzedzeniem z linią lotniczą, aby być bezpiecznym. To ma sens. Ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi zasadami podróży, aby uniknąć niespodzianek. Zdecydowanie. Podróżowanie z mniejszą ilością kłopotów sprawia, że całe doświadczenie jest o wiele przyjemniejsze. Cieszę się, że mogę wypróbować go podczas naszej następnej podróży. Wydaje się, że to krok w kierunku bardziej nowoczesnego doświadczenia podróżniczego. Lekcja 27. Wspomnienia na ognisko. Jest coś niezwykle wyjątkowego w gromadzeniu się wokół ognia i śpiewaniu piosenek. Tworzy wspomnienia, które trwają całe życie. Całkowicie się zgadzam. Te chwile łączą ludzi w tak wyjątkowy i szczery sposób. Pomyśl tylko o cieple ognia, dźwięku śmiechu i melodiach wypełniających nocne powietrze. To magiczne. Każda piosenka opowiada historię i wydaje się, że dzielimy się ze sobą kawałkiem naszych serc. Dokładnie. A te wspólne doświadczenia często prowadzą do głębszych więzi i przyjaźni. Tak, robią. To przypomnienie prostych przyjemności w życiu, które często uważamy za pewnik. Myślę, że wkrótce powinniśmy zaplanować wycieczkę na kemping. Byłaby to idealna okazja, aby stworzyć więcej tych wspomnień. To brzmi cudownie. Mogę sobie już wyobrazić, że siedzimy przy ogniu, śpiewamy nasze ulubione melodie i cieszymy się swoim towarzystwem. Niech to się stanie, nie mogę się doczekać tych niezapomnianych chwil razem. Lekcja 28. Opcje wegetariańskie. Niedawno odkryłem miejsce, które oferuje opcje wegetariańskie i znalezienie dobrych wyborów jest wielką ulgą. To fantastyczne. Ważne jest, aby restauracje spełniały różne preferencje dietetyczne, dzięki czemu wszyscy czują się włączeni. Absolutnie. Byłem mile zaskoczony ich różnorodnością. Nie były to tylko sałatki, ale prawdziwe obfite posiłki. Wspaniale to usłyszeć. Kiedy restauracje oferują kreatywne dania wegetariańskie, może to naprawdę zmienić doznania kulinarne. Zastanawiałem się, gdzie mogę znaleźć więcej takich miejsc. Chcę odkrywać różne kuchnie. Możesz sprawdzić lokalne blogi kulinarne lub aplikacje specjalizujące się w wegetariańskich i wegańskich lokacjach gastronomicznych. To mądry pomysł. Uwielbiam odkrywać nowe miejsca i próbować różnych potraw. Ja też. Zróbmy sobie za cel odwiedzanie nowej restauracji co tydzień. Może to być nasza mała przygoda. Jestem w środku. Wspólne odkrywanie jedzenia brzmi jak zabawny sposób na poszerzenie naszych kulinarnych horyzontów. Lekcja 29. Dziedzictwo olimpijskie. Było wiele dyskusji na temat Igrzysk Olimpijskich i tego, jak sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich kilku dekad. Tak, interesujące jest zastanowienie się nad pierwotną wizją ruchu i tym, czy nadal jest on podtrzymywany. Zastanawiam się, czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski naprawdę podąża za planem założyciela, czy też odszedł od swoich korzeni. To ważny punkt. Duch Igrzysk Olimpijskich miał na celu promowanie jedności i sportu między narodami. Dokładnie. Jednak przy całej komercjalizacji i polityce czasami wydaje się, że ta wiadomość się gubi. Zgadzam się i rodzi to pytania dotyczące przyszłości Igrzysk Olimpijskich i tego, co ona reprezentuje. Niezbędne jest dalsze omawianie tych tematów. Kształtują one sposób, w jaki postrzegamy międzynarodowy sport i współpracę. Tak, i być może dzieląc się naszymi przemyśleniami,
możemy zainspirować innych do zaangażowania się w tę ważną rozmowę. Kontynuujmy badania tych pomysłów. Fascynujące jest zobaczyć, jak historia wpływa na teraźniejszość. Lekcja 30. Tragedie historyczne. Czy słyszałeś o tragicznym losie całej rodziny królewskiej podczas rewolucji bolszewickiej? Tak, ta wiadomość była zbyt straszna, aby wielu ludzi mogła je zrozumieć. Zmieniła ona dramatycznie bieg historii. Trudno uwierzyć, że tak potężna rodzina może zostać tak szybko zniszczona. Absolutnie. Ich historia służy jako wyraźne przypomnienie kruchości władzy i wpływu zawirowań politycznych. Często zastanawiam się, jak inny byłby dziś świat, gdyby sprawy potoczyły się dla nich inaczej. To prowokujące do myślenia pytanie. Historia jest pełna momentów, które mogły pójść zupełnie innymi ścieżkami. Ważne jest, aby pamiętać o tych wydarzeniach, ponieważ kształtują one nasze rozumienie społeczeństwa i zarządzania. Tak, angażowanie się w historię pomaga nam nauczyć się cennych lekcji, które są nadal aktualne. Omawiajmy dalej te tematy. Pogłębiają one nasze uznanie dla złożoności ludzkich doświadczeń.